Na niebie pojawił się księżyc, oświetlający bramę prowadzącą na plac świątynny, przez którą przeprowadzono jeńce. Orkowie zebrali się tłumnie wokół ścieżki, patrząc szyderczo i naśmiewając się z bohatera, idącego wraz z 2 wojownikami. Triumfalnym krokiem szli w kierunku cel, gdy wokół panowała atmosfera radości. Rozpoczął się zwycięski wiec, początek pokazu siły nowego wodza. W ten sposób chciał udowodnić, że jest godzien tytułu i zaskarbić sobie przy tym szacunek swoich wojowników. Główny dowódca armii wroga, znany i znienawidzony, zakuty w kajdany, stał się dla nich symbolem ostatecznego zwycięstwa. W akompaniamencie ogólnego zgiełku, rogów wojennych i przygrywających im bębnów, weszli do jaskini, mijając tron, na którym siedział Nożgar. Generał resztką sił odwrócił się w jego stronę. Jego przekrwione oczy przepełnione były pogardą. Zniecierpliwiony strażnik pchnął go w kierunku korytarza z celami po obydwu stronach, w momencie, gdy drugi otworzył drzwi do jednej z nich. W celi było jeszcze 2 niewolników, którzy na widok siepaczy odsunęli się od wyjścia. Drzwi zostały zamknięte. Rycerz wszedł i nie zwracając na nic uwagi, usiadł w kącie. Więźniowie popatrzyli się na siebie ze zdziwieniem. Jako pierwszy przemówił Hod, jednak nie zbliżał się do nowego współlokatora. Nic ci nie jest? Jak cię zwą? Zagadnął Hod, przyglądając się uważnie nieznajomemu. Generał westchnął znużony i niezainteresowany jakąkolwiek interakcją. Miał nadzieję, że Hod szybko zamknie japę. Ja jestem Hod, a to jest Silas. Jak tu trafiłeś? Wtrącił znowu, nie zważając na niechęć współjeńca. Wojna. Co? Czyli jesteś jeńcem wojennym? Jest jeszcze jakaś nadzieja? Warknął na nich ork z wartowni. Małpies za krat. Nie podoba się twoje biadolenie. Mi zresztą też. Więc to prawda. Skąd idzie miałbyś znać ich mowę? Czekaj. Twoja twarz. To ty! Nie chce mi się z tobą gadać. Silas, poznajesz? Teraz na pewno nam się uda. Teraz nasz plan na pewno się powiedzie. Jaki plan? Nie interesuj się! A ty przestań paplać na prawo i lewo. Tutaj ściany mają uszy. Jak chcesz. Wiedz tylko, że właśnie odrzucasz pomoc osoby, która ma większe doświadczenie bojowe niż my 2 razem wzięci. Nie rozumiesz, szczeniaku, że nie mamy żadnych szans. Nawet jeśli po naszej stronie byłby sam Beliar. Przecież sam widziałeś ten ogromny miecz. Jeden z orkowych szamanów w towarzystwie kilku innych wojowników przeniósł go do świątyni. Traktowali go z taką ostrożnością, jakby się go bali. Szaman. Spytał bohater, wyłapując z całej konwersacji jedynie potrzebne mu informacje, nie rzucając im nawet spojrzenia. Wielki szaman. Ci w świątyni znacznie się różnią od tych w wiosce. Oni są inni. Dziwni. Przerażający. Lepiej nie wchodzić im w drogę. Ork to ork. Skwitował ponuro, na co oburzony Silas w końcu ruszył się ze swojego miejsca i podszedł do gburowatego wojownika. Niedawno wśród więźniów był pewien odważny szaleniec. Nazywał się Cordius. Prawie 2 tygodnie temu próbował się przekraść do krypty, gdzie trzymają miecz i muszę przyznać, że miał plan godny pozazdroszczenia. Wyrwał włócznie jednemu z opiekunów świątyni, po czym rzucił nią, trafiając szamana prosto w klatkę piersiową. Szaman nawet nie drgnął. Zdesperowany Cordius sięgnął więc po swój kilof, po czym ruszył na niego. Niestety, zatrzymała go pułapka. Krążą słuchy, że zaprzedali swe serca samemu Beliarowi. Biedny Cordius. On mi nie wierzył. Zginął od kolców, które wystrzeliły ze ścian oraz podłoża. Biedaczycko nie miało szans. To jest przecież niemożliwe. Wciąż próbuję znaleźć w tym sens. Rzucił zdenerwowany Silas. Oni panicznie boją się przetrzymywanego tam miecza. Musimy go zdobyć. Nie mam ochoty na spotkanie z kolcami. Cordius w swej brawurze zapomniał o jednym. Jest jedno miejsce w bocznej ścianie krypty, mniej stabilne od reszty konstrukcji. Wystarczy jedno celne uderzenie kilofem, aby odpłatać dziurę, wystarczająco wielką. To nam pozwoli minąć pułapkę. To nic nie da, jeśli szaman będzie tam dalej stał. Warknął Silas, chcąc zgasić dziecinny zapał towarzysza,
który mógł być dla nich zgubny. Dobrze, pomogę wam. Szamana zostawcie mi. Powiedział ku zaskoczeniu obu wojownik. Jutro podam wam resztę szczegółów. Jak tylko sobie to poukładam w głowie. A teraz idźmy spać. Nie chcę kłopotów. Był ranek. Grupa ludzi w obdartych ubraniach stała w kolejce w małym, ciemnym magazynie. Każdy z nich nosił łachmany. Był brudny i śmierdział. W brzuchach im burczało, a w ich oczach widać było coraz bardziej brak nadziei. W ciszy, przy rytmie łańcuchów i ciężkich kroków, odbierali oni kolejne kilofy i ruszali do pracy. Jedna z postaci stanęła z boku kolejki i zaczęła się nerwowo rozglądać. Prowadziła wzrok po pokoju, twarzach niewolników towarzyszy, a nawet po oprawcach. Przyłożyła dłoń do twarzy i lekko przymknęła oczy. Powiedział jeden ze strażników. Mężczyzna odłożył swój dziennik w podniszczonej brązowej skórze na stole obok i ruszył za tłumem. Wkroczyli do jaskiń. Ciemność z wnętrza spowija kolejne korytarze swym płaszczem, rozjaśniane jedynie przez niewielką ilość pochodni niesionych przez gwardzistów albo przyczepionych do ścian. Powietrze było ciężkie i śmierdziało. Od czasu do czasu na ścianach pojawiały się krople krwi czy niewielkie, niezdarnie wyryte napisy przez zniewolonych. Objaw szaleństwa. W panującej ciszy odezwał się nowo przybyły towarzysz więźniów, który zrobił krok w tył, zasłaniając twarz na widok kolejnych martwych ciał tych, co już odeszli. Czy oni nie żyją? Zapytał jąkając się. Zacharowali się na śmierć. Jedni z szaleństwa, a inni byli za słabi. Ty długo nie pożyjesz, z tego co widzę. Młodzieńcowi odpowiedział brodaty mężczyzna. Miał w sobie coś mrocznego, coś złego, a blizna na pół twarzy nie pomagała. Niczym muzyka bólu, kilofy uderzały w rytm o kamienne ściany. Co chwila po kopalni odbijały się echem krzyki. Praca wrzała pod okiem strażników bez litości. Od czasu do czasu gdzieś padało ciało zamordowanego pracownika, który już nie wytrzymywał. Wśród nich znajdowała się jedna konkretna postać. Niegdyś generał i wspaniały wojownik, teraz równy więźniom w łachmanach, swoim braciom w niedoli. Był w połowie zamachu, gdy obok niego pojawił się Hod. Złapał narzędzie przyjaciela. Mamy trochę czasu, zanim te tempaki na straży zorientują się, że opuściłem swoje stanowisko pracy. Jak zamierzasz odwrócić uwagę strażników? Jeden z nas zrobi zamieszanie. Wtedy reszta przekradnie się do środka. Jeśli będziemy dość szybcy, zdążysz sięgnąć po miecz. Wtedy szaman już nie powinien stanowić problemu. Gdzieś w oddali dało się słyszeć głos kogoś, kto przebił kilofem sobie dłoń. Obaj pokręcili z niedowierzaniem głowami. W porządku. Przekaż to Silasowi. Od rana nigdzie go nie widziałem. Miejmy nadzieję, że wkrótce się zjawi. W tym też momencie zaczął im się przyglądać jeden ze strażników. Nie umknęło to uwadze Hoda. Szybko, nakrzycz na mnie, bo nas przyłapią. Odwal się, łajzo! Jeśli szukasz kłopotu, może inni cię zainteresują. Spytał po sprzedaniu kompanowi podbródkowego, posyłając go na ziemię i wskazując strażników. Wszyscy jednak stracili zainteresowanie wraz z oddalaniem się leżącego z miejsca akcji. W sali tronowej znajdowało się kilka postaci. Stały one wśród potężnych filarów otoczonych zbrojami, gobelinami i strażnikami. Rozświetlało ją kilkanaście umiejscowionych wyżej pochodni. Na tronie, w oddali, siedziała dobrze zbudowana postać, będąca w trakcie rozmowy ze swoimi sługami oraz człowiekiem, więźniem. Kiedy? Dziś, w świątyni. Odpowiedział mężczyzna w kajdankach. Na te słowa siedzący na tronie podrapał się powoli po brodzie, opierając się plecami o tył siedzenia. Zamknął oczy, a po chwili odezwał się.
Dobrze. Wymamrotał, pokazując strażnikom ruch dłonią. Otworzył oczy po chwilowym zamyśleniu. Coś jeszcze? Cóż, Założył ręce na piersi. czekam na swoje. Należy mi się obiecana nagroda. Spostrzegł podchodzącego strażnika. Zacisnął usta. Nie wytrzymał. Wisicie mi nagrodę! Była umowa! Obiecaliście! Zaczął krzyczeć. Wystarczy. Zabrać go sprzed moich oczu. Rozkazał 2 strażnikom. Kolejnego wskazał. Ty zaalarmuj opiekunów. Czas rozpocząć polowanie. Nastała cisza. Po sali i w korytarzach jeszcze było słychać cichnące krzyki zabieranego. A potem pustka. Ową nirwanę przerwał cichy szelest obijanych się o siebie akcesoriów wróżbity. Też wszedł do pomieszczenia powoli, z poważną, acz rozluźnioną miną. Podszedł pod tron i się schylił w hołdzie. Wzywałeś mnie? Tak. Od dłuższego czasu nie dostaję informacji na temat budowy krypty. Czy wiesz może, co się stało z Aruszatem? Coraz bardziej mi się to nie podoba, a czas mamy ograniczony. Wiem tylko, że w głównej kaplicy spoczywa miecz. Na jego strażnika wyznaczył wielkiego szamana, Różka. Nosgar, tam się stało coś złego. Niech to jasna cholera! Wszystko muszę robić sam. Zapomniał w przypływie emocji o szamanie. Po chwili jednak się opamiętał. Próbuj dalej wyciągnąć z niego to, czego dowiedział się o tej broni, a ja przycisnę tego kundla. Szaman zrobił nieprzyjemny grymas na twarzy, kręcąc głową z niedowierzaniem. Rozłożył ręce, stukając lekko laską w podłogę. Chęć zapanowania nad tym orężem już całkowicie cię zaślepiła. Ten demon, on uczynił coś złego. Wielcy szamani zmienili się nie do poznania, a ty po prostu to ignorujesz. Nie interesuje mnie to, dopóki moc demona wspiera moją hordę. Wiesz, co masz robić. A teraz wyjdź. Gornasz miał rację. Wystarczy tego. Wyjdź. Odpowiedział władco Nożgar.